Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak. Kolejny dzień na budowie. Pierwsza ściana otynkowana. Ustawiamy sznurki pod tynkowanie drugiej ściany. I will get laser, Joseph. It's fine. Yeah, I will help you to do that. Dzisiaj szykujemy sznurki i szykujemy się na drugą ścianę. Nie będziemy jej dzisiaj zaczynać, bo musimy przesiać piasek, żeby był gotowy, żebyśmy wszyscy we trójkę mogli jutro tą ścianę tynkować. Bo chcę ją mieć zrobioną za jednym zamachem, za jednym strzałem po prostu. O, jest i tata, ciocia Pinki już sobie pali od rana, jest godzina 7:30, a tutaj już życie wstaje. O. Co tu się wyprawia, proszę Państwa? Tak, masz koleżankę? Ja, pomagacie piasek przesiewać? Rozdrapujecie, żeby mógł przesnąć lepiej? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, dupcia. Dupcia. Dobrze, zaczynajmy ten dzień. Idę po laser i pomagam Józefowi ustawić sznurki. Dobrze, sznurki mamy już rozstawione pod laser, także będzie ok. Teraz trzeba przygotować piasek na jutro, a w międzyczasie robić po prostu coś innego i mam na to plan. Pierwszy raz w tym roku ta łódź była na wodzie, no i jak wam mówiłem, ile ludzi się zbiera, jak przybywają z rybami, żeby wyciągnąć łódkę z nimi i złapać jakieś dary. Zobaczymy, czy będą potrzebowali mojej pomocy. Ja ryb nie potrzebuję, to się Pinki da, chociaż Pinki i tak pewnie zawiógł na zamrażalniku, bo u siebie w domu nie ma lodówki. Zaraz zobaczymy, czy będą potrzebowali mojej pomocy. Łecie, silna ekipa się zleciała, mówię, pierwszy raz wychodzą. O, Pinki się uśmiecha, czeka na rybkę. Pinky is waiting to get a fish. I dzisiaj się obejdzie bez mojej pomocy. Kaingon ni kolog kani dinoon orang dapat makina daw ito. Teraz zobaczymy, co złapali. No i łódka zaparkowana, ale będziemy tu znaleźć z wujkiem. Przyjechał ze Stanów wujek brać cioci Mirny. I jakie wujek ma plany odnośnie tej ziemi, która jest tutaj. On im jakby dzierżawi tą ziemię na jakiejś zasadzie, że po prostu za darmo ryby dają. Także tak. Zobaczymy, co złapali. Not that much. Lampas daw sa lawod kay kadala magsunda. Flying fish or something else? Flying fish. Flying fish. Nie mają trochę całe wiaderko, że to na podłodze. Yes, so many. Many? Yeah, O. Kiki jest zadowolona. I widzicie, jak to działa. Nikt tu nie płaci, przyszli lokalni po prostu z szacunku. Z szacunku je rozdają. No, także tak. A tu jeszcze z wagą, jak nie chciał kupić, to sobie może kupić więcej. plastic? Wala. Dobra. Wala. Lay down. Dobra, idziemy do domu. Jak wiecie, sznurki rozciągnięte. To bardzo ważne. Udało się kolejne dwa pięki zlikwidować. Tu był jeden, którego w zeszłym roku nie mogłem wypalać, no bo jest za blisko domu. Tu mam ściany piasek przygotowany na jutro do tynkowania. Tu był
Machon, który ściągnęliśmy w zeszłym roku, miał z nim ogromny problem, żeby go usunąć, był wypalany. Jak to było budowane, to on już był w drodze, korzenie, ogromne korzenie. Udało się to zlikwidować. Przyjechał piach. Więcej piachu. Ale też duża zmiana dzisiaj. Mówię chłopakom, że nie zaczynamy tynkować, dopóki nie mamy piach skupsianego na tyle, żeby całą ścianę na raz obskoczyć. Więc w międzyczasie pomagali pinki. No i proszę zobaczyć, co tutaj się stało. Tutaj nigdy nie było tak czysto po tej stronie. Te łódki będą robiły aut niebawem. Nie wspominałem o tym we vlogu. Wspominałem o tym, że miałem bardzo ważne spotkanie. No więc byłem spotkać się z wujkiem, z dyrektorem szkoły w Lazji. Z dyrektorem tej TESDY, tej szkoły takiej zawodowej, kursy przyuczające do zawodu. Oni tam prowadzą kursy gastronomiczne, żona wujka, ciocia prowadzi tam klasy kucharskie, gotują. Są też klasy barmańskie, agroturystyka, wszystko związane z jedzeniem po prostu. No i wujo Lindon jest najstarszym synem dziadka Facundo, bratem mamy. No i jak wujek coś powie, ustali, nie wiem, jak jest jakiś mały wewnętrzny spór w rodzinie, to wujek wszystkiego wysłucha, jakie są możliwości i zaproponuje dyplomatyczne rozwiązanie tej sytuacji. Mieliśmy tutaj taki problem, który wydaje mi się, że już jest zażegnany. A mianowicie, tutaj jak wiecie, sąsiedzi w zeszłym roku wypuścili się dość znacznie, widać tutaj ten stary mur, na teren naszej posesji. Ten słupek był na terenie naszej posesji, mur gdzieś był tutaj zrobiony, płot. Wciągnęli się do środka. Po rozmowie z wujkiem Aldrinem, po interwencji wujka Aldrina, no i też po tym, jak Lindon tu był i rozmawiał z nimi. Gdzieś tutaj jest nasz drugi słupek, czyli od tej linii do tamtej to jest nasza działka. Tutaj, gdzie stoi świnka, to jest nasza działka, ale jak widzicie, rozbierają to, co było na części naszej działki. I z tego słupka idzie jeszcze słupek tam. Czyli świnka out to out, ale mają na to czas, bo to nie jest w tym momencie najważniejsze. Najbardziej palącą kwestią był fakt, że tutaj, jak widzicie, jest dość wychodzone i wyjeżdżone. Jest dojazd do tej posesji, z której korzystali jeżdżąc motocyklem. A tamten betonowy mur to Lazji Beach Club buduje, odgradza się od nich. No bo turyści wchodzili tam zamiast iść do Lazji, a poza tym Lazji jest na nich mocno zgrzane, bo robili po prostu śmietnik i nie chcą tego pokazywać, więc budowali wielki mur. No i ci ludzie, na początku gdy przyjechaliśmy, mówię, że będę robił płot, że zamykam to wszystko, żeby nikt mi tam nie wchodził. Chcieli, żeby oddać miejsce na drogę, tą drogę. Spojrzałem na plany geodezyjne, na mapę po prostu działki. Kolejny punkt graniczny jest tam nasz i jeden jest tam, tu idzie taki trójkąt. Więc gdybyśmy oddali im tą drogę, automatycznie ciocia, która jest właścicielem tej ziemi, która dzieli ziemię z nami, straciłaby też to. Tutaj za tą palmą jest kolejny słupek nasz i on idzie potem tam. Więc ja od razu byłem za opcją, że nie ma takiej możliwości. Jak wiecie, spotkaliśmy się z ciocią w Norwegii, której rodzeństwo zdało wszystkie prawa do tej ziemi za to, że ona pomagała z Norwegii bardzo dużo, jak właśnie rodzice byli chorzy, wysyłała pieniądze. Generalnie jak coś potrzeba, to ciocia wysyła pieniądze i pomaga. Były urodziny dziadka, które oglądaliście. Ciocia z Norwegii też sponsorowała to, żeby live band dłużej grał. No i byłem u cioci, rozmawiałem z ciocią i ciocia, jak wiecie, dała nam swego rodzaju przyzwolenie i błogosławieństwo, że ona nam ufa, że to, co będziemy tutaj robili, jest po prostu w jej najlepszym interesie i interesie rodziny tak samo. Więc długo nie myśląc, powiedziałem, że nie ma takiej możliwości, żeśmy im dali tą drogę, no bo dla nas jest to dodatkowo koszt, musieliśmy tutaj budować mur, żeby oni tam sobie mogli wjeżdżać. No i po prostu ciocia straciłaby też działkę. Porozmawiałem z wujkiem, pojechałem do wujka, do biura dyrektora. Porozmawiałem z nim, jak to wygląda na planie.
poszedłem z małżonką do Lazy Beach Club porozmawiać z właścicielką, z Maksimą. Maksima to kobieta, która jest koleżanką mamy z klasy, ze szkoły. Są dobrymi przyjaciółkami całe życie. No ale Maksima mocno stała, tylko ona do końca nie wiedziała też, gdzie się kończy jej działka i tak dalej. Że ona im nie da drogi. A na Filipinach jest prawo do drogi, right of way, że musisz komuś dać. Tak jak ona jest, ta działka, tam jest dom zamknięta między mną, Lazy Beach Club, że gdzieś drogę musimy im dać po prostu. Ale spojrzeliśmy na plany i tak jak Lazy buduje swój mur, tą Lazy obcina swoją działkę poniekąd trochę. Zostaje tam wolne miejsce między nami a Lazy Beach Club. I jak Lazy ten mur sobie będzie budowało, to za murem będą mieli wjazd taki, że mogli sobie motorem wjechać do siebie na działkę. Także my mamy zielone światło, zamykamy tutaj tak i tak. I tutaj już nikt nie będzie nam wchodził po prostu. Nasza łódź zostaje, inne łódki będą robiły stąd out. Rosie się bawi. No to była bardzo ważna rozmowa generalnie z wujkiem, bo Ernestine mnie uprzedziła, że w rodzinie trzeba mieć wujka po swojej stronie, bo jeżeli w jakiś sposób skonfliktujemy się z wujkiem, okażemy brak szacunku dla rodziny, dla starszyzny i tak dalej, to będziemy mieli pod górkę. Wszystkie sprawy, które będziemy chcieli załatwić, będą po prostu, no będzie pod górkę. Poszedłem do wujka, oddałem mu należyty szacunek, porozmawiałem z nim jak facet, powiedziałem, że muszę z nim porozmawiać bezpośrednio, bo łańcuch jest za długi, jak ta rozmowa idzie przeze mnie, przez Ernestine, potem do mamy i potem do wujka albo przez Aldrina i pokazać mu to na planie. Zrozumiałem się z wujkiem we wszystkich kwestiach, zapewniłem go, że wszystkie rzeczy, które ja mu tutaj mówię, są w najlepszym interesie nie moim typowo, ale całej rodziny Ducha Longsot i że jeżeli ja będę jakieś sugestie tutaj składał, propozycje, to jest właśnie w interesie rodzinnym. Powiedziałem też, że rodzina jest znana z tego, że ma wielkie serce i bardzo pomagała tutaj lokalnym. Jak wiecie, dziadek oddał ziemię pod szkołę tam na Skarpie na górze. Nie widzieliście nigdy tej ziemi, ale piękna ziemia na Skarpie, naprawdę w ładnym miejscu i duża. I tutaj też było ryzyko, że po prostu ktoś wymięknie i daje im ten kawałek ziemi, ten dojazd. Więc był tutaj wujek kilka dni temu, poszedł osobiście rozmawiać z tymi ludźmi tam, siedział dość długo na ławeczce, przyszedł potem do nas powiedzieć podsumowanie tej rozmowy, jak ona przebiegła. Ci ludzie się bali, że całkowicie ich zamkniemy, my i Lazy, no i że wtedy tylko helikopterem będą mogli do domu dojść. Ale powiedział im wujek, że z Lazy rozmawialiśmy, tam jest jeszcze kawałek ziemi, Lazy nie będzie budowało muru do końca swojej działki, tylko już ma wypuszczony mur pod kątem prostym, który obcina tą działkę, tak jak wspominałem. Także nie będzie problemu. No i wydaje mi się, że to była bardzo ważna rozmowa z wujkiem. Nigdy nie miałem okazji z wujkiem w cztery oczy porozmawiać trochę dłużej przy kawie, tylko zawsze jakaś fiesta, jacyś ludzie. Nigdy tak na poważnie nie miałem też okazji, jak to się mówi, powiedzieć wprost, jakie ja mam intencje względem małżonki, względem rodziny, żeby wiedział, że ja jestem po jego stronie, po prostu po stronie rodziny i jeżeli on tylko też potrzebuje coś, a wie, że ja ewentualnie mu pomóc, to żeby zawsze do mnie walił śmiało, nie krępował się, bo po prostu pomogę rodzinie zawsze. Także tak. Udało się też dzisiaj, jak widzicie, są Hardiflexy z zeszłego roku resztki. Bo tutaj pod domem, tak jak zrobiłem w środku, tak robimy tutaj. Będziemy zamykali to i to. Robię to z dwóch powodów. Pierwszy powód. Jeżeli gdzieś by mi szły termity od dołu, to termity budują te tunele. One na Hardiflexie nie wejdą do środka, będą szły po nim, więc będę od razu widział, będę mógł zareagować. Drugi powód to jest taki hipotetyczny powód. Jeżeli byłbym jakimś zwierzątkiem, jakimś gadem, nie wiem, wężem, waranem, tutaj też warany występują, raz warana tutaj widziałem, niedużego, są takie specjalne warany z Kichorze, może kiedyś uda się go zobaczyć na kamerze. I szukałbym chłodu, to takie miejsce pod domem mogłoby być ciekawą opcją dla mnie.
A jak wiecie, lubią tam też wchodzić czasem nasze zwierzaki. Więc po prostu wolę to zamknąć i mieć ten temat z głowy. Tym bardziej, że tutaj będzie uzupełnione trochę więcej ziemi. Tutaj będzie w przyszłości kwietnik pod oknem. Hardiflex jest wodoodporny, ognioodporny. Także do wysokości tego murka będzie można wymurować z kamieni taki prostokątny, duży kwietnik. No i posadzić jakieś kwiatki, te, które tu mama ma w doniczkach na przykład pod oknem w przyszłości. Bo teraz nie będziemy tego robić, będziemy ściągali ten namakan i montowali nowy. Możliwe, że już w tym roku, bo rozmawiając z chłopakami, chciałbym, żebyśmy przez tą ścianę, jak ściągniemy z tej strony amokan, w środku mam już hardiflexy, przez tą ścianę puścili całą elektrykę do pierwszej sypialni, do drugiej sypialni. Tu jeszcze mamy ścianę drugiej sypialni, jak widzicie jest to otwarte, więc tu można przyciągnąć kable. I stąd też wyszli kablem do pompy, która będzie tutaj pompowała wodę. I jeszcze będzie trzeba tutaj jeden otwór zrobić gdzieś, jeszcze nie wiem dokładnie gdzie, na podgrzewacz do wody, który będzie w środku w łazience. Taki filipiński podgrzewacz do wody elektryczny. No to tyle. Udało się jeszcze dzisiaj, jak widzicie, jeszcze muszę trochę posprzątać. Chłopaki już poszli, jeszcze muszę trochę posprzątać. Nie wiem, czy wam pokazywałem, ale zacząłem szpachlować łączenia. Zbroję siatką, bo to dostałem na Lazadzie, da się to kupić. Szpachla stoi w worku. Zabrakło mi szpachli tutaj na łączenie, ale tak już będę szpachlował całe ściany, bo mam plan taki, że zazbroję łączenia, żeby one zdążyły sobie wyschnąć. Mogę wam pokazać. Kupiłem sobie elegancki secik na Lazadzie szpachelek z futerałem. Ten futerał to potrzebny? Ja mówię, że niepotrzebny, ale będzie wszystko dużo łatwiej uporządkować. Okej, w sypialni Ernestin się ogarnia po popływaniu w morzu. Chciałem wam jeszcze pokazać, zamówiłem taki duży nóż, duże pióro do szpachlowania, bo mam pomysł na to taki, jak szpachluję po prostu w Norwegii, jak szpachlowałem w Norwegii. Czyli biorę sobie albo Józefa, albo tatę ze mną, rozrabiam szpachlę, nakładamy wałkiem na ścianę, a ja długim piórem to zaciągam na gładko, mniej po prostu szlifowania będzie. No i pójdzie to dużo szybciej niż nabierać sobie szpachlę z korytka. Także tak, plan na jutro, tynkujemy drugą ścianę. Pojawiło się jedno dobre pytanie w komentarzu, na które mogę odpowiedzieć teraz, bo prędzej czy później będziecie o to pytali. A mianowicie, jak biznes Ernestin, jak catering Ernestin w Dumaguete. Napisałem w odpowiedzi i powiem dokładnie to samo. Siostra M, jak wiecie, wchodzi w etap zaawansowanej ciąży. Ma termin na marzec, mamy końcówkę stycznia. W związku z tym nie może się zbytnio przemęczać. A w związku z tym szwagier też pracuje. Dziewczyny na ten moment muszą doprowadzić do sytuacji, w której biznes jest utrzymany przy życiu. Jest to też czas na przeorganizowanie, na przemyślenie pewnych spraw, bo nie może być tak, jak było pod koniec roku, gdzie po prostu wzięły sobie za dużo pracy i był duży chaos. Bardzo dużo tracenia czasu jeżdżenia po sklepach, bo było wszystko jakby bez systemu. Ale na ten moment dziewczyny skupiają się tylko i wyłącznie na zamówieniach weekendowych. W tygodniu nic nie biorą, bo w weekend szwagier może pojechać, ale ławica jakaś pływa, bo w weekend szwagier może pojechać do sklepu, kupić produkty. Wtedy przyjdzie Maki, ten młody kucharz. Maki to ugotuje i ewentualnie Maki albo szwagier to rozwiezie, żeby siostra M mogła po prostu odpoczywać, bo w chwili obecnej odpoczynek jest dla niej najważniejszy. No jest 2 miesiące przed terminem porodu. No i będzie nowy mężczyzna w rodzinie. Jeszcze 2 miesiące. Gdzieś się schowała ta ławica. Przed chwilą było bardzo ładnie widać ławicę. Tam widać teraz. Nie wiem, czy kamera to oddaje. Za bojami. Jak przecinają wodę.
Bardzo duża ławica. Myślę, że na powierzchni 15 m2 widać, że jest ławica. Dobrze, wydaje mi się, że to by było na tyle na ten moment. Pozdrawiam Was serdecznie. Gretchen jest tak kochaną psinką, no ale my nie możemy sobie pozwolić na kolejnego psa w tym momencie, szczeniaka, jeszcze suczkę. Chłopcy wzięli ją z ulicy, moi pracownicy, i też, wiecie, już przyzwyczajamy się do niej, bo jest u nas w domu po prostu cały czas. No tobie mówię. No tobie mówię, tak. Powiedziałem małżonce, bo ona jest wyjątkowa, no te niebieskie oczy i jasna sierść. Powiedziałem małżonce, żeby porozmawiała z ciocią Edem, z tą ciocią, co mieszka w willi w Dumagete. I jeszcze odezwała się do Kate, do córki cioci Edem, bo jak ciocia Edem tutaj była, to mówiła, że myślą o nowym psie, bo Trix, jej owczarek niemiecki, jest już w podeszłym wieku. No i że rozgląda się za nowym psem. Powiedziałem małżonce, żeby do cioci się odezwała. Powiedziała bardzo wiele dobrych słów o tej małej dziewczynce. No i wygląda na to, że Gretchen trafi z ulicy do willi. Będzie miała swój własny ogród z basenem, klimatyzację, opiekę weterynaryjną, 2 osoby służby domowej, pomocy domowej, bo ciocia jest nią zainteresowana. Kate, jak zobaczyła zdjęcia, też ją od razu pokochała ze zdjęć. No słodka jest, bardzo słodka. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo. Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Jest Kenji, nasz uliczny adoptowany pies, który pojechaliśmy do San Antonio, po prostu widzieliśmy post na Facebooku, a teraz pojawił się też Tutu, nasz kolejny adoptowany pies, tylko Tutu nas znalazł tutaj. Co ciekawe, od samego początku, jak Tutu się tutaj zaczął pojawiać, miałem wrażenie z małżonką, że Rosie traktuje go jak Tulfiego, bo na swój sposób jest bardzo podobny do Tulfiego. Tak szybko jak ona go zaakceptowała, trzeba się z nim bawić. I takie wrażenie, jakby ona go zapraszała do domu. Podskakiwała, pokazywała mu, że chodź, nie bój się, wszystko jest w porządku. No i chwilę to zajęło, ale... Chwilę zajęło, ale już Tutu wchodzi do domu i śpi w domu. Dzisiaj pierwszy raz rano, jak wstałem, jak wyszedłem z pokoju, podszedł do mnie i polizał mnie po dłoni, żeby się przywitać. Mała suczka Gretchen. Drzwi są otwarte. Wyszła sobie na dwór i zrobiła swoje. Jaka grzeczna? Tak jak Kenji. Dobra, bo się żegnam już któryś raz. Pozdrawiam Was.